Witam Państwa w Fundacji im. Zofii Jana Włodków. W tym roku po raz kolejny razem z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Kraków oraz Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków organizujemy ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej o historii ziemian. W tym roku tytuł tego konkursu to Wybitni ziemianie okresu międzywojennego w gospodarce, nauce, dyplomacji oraz kulturze. Dzisiaj o jednej z takich wybitnych postaci opowie dr Marcin Chorąski. Karol Hilary Tarnowski należał do starożytnej rodziny Tarnowskich, która swoją świetność rozpoczęła mniej więcej w XV wieku poprzez m.in. hetmana Jana Tarnowskiego, znaną postać z kart historii I Rzeczpospolitej. Budowali swoją karierę aż do zakończenia II wojny światowej, kiedy decyzją władz komunistycznych majątki Tarnowskich zostały skonfiskowane, rodzina została wywłaszczona i tego samego losu doświadczył sam mój bohater. Karol Hilary Tarnowski urodził się 23 stycznia 1889 roku w rodzinie Stanisława i Marii z Iwanowskich. Pobierał naukę w Turczyńcach pod Płoskirowem, które to były majątkiem rodzinnym Iwanowskich i tam też przyjeżdżali, byli zatrudniani guwernerzy praktycznie z różnych krajów Europy, którzy uczyli go nie tylko języków francuskiego, niemieckiego, angielskiego czy też rosyjskiego, ale również innych przedmiotów, które były niezbędne do zdawania egzaminów przed komisjami szkolnymi w Kijowie, a potem w Krakowie. Ukończył trzecie gimnazjum cesarsko-królewskie, trzecie gimnazjum w Krakowie, zdając egzamin maturalny, a następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Lipskim na Wydziale Rolniczym. Ta jego wszechstronność, bo z jednej strony był człowiekiem oczytanym, świetnie znającym kilka języków, ale również ze zdolnościami artystycznymi, a także umiejętność prowadzenia gospodarstwa rolniczego wynikała z faktu, że bardzo mocno jego rodzice kładli nacisk na to, żeby był nie tylko gospodarzem, właścicielem majątku ziemskiego, ale również, żeby był człowiekiem, który rozwija swoje pasje. Do tych pasji należało również jeździectwo, myślistwo, czy też zamiłowanie do sztuki teatralnej. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Karol Hilary Tarnowski, pomimo tego, że jego roczniki były powoływane do armii austro-węgierskiej, nie został powołany, został razem z rodziną ewakuowany w głąb państwa habsburskiego, a następnie w 1920 roku zgłosił się na ochotnika do tworzącego się Wojska Polskiego, które stanęło w obronie granic nowo tworzonego państwa wobec nawały bolszewickiej. Przez kilka miesięcy między wrześniem a listopadem 1920 roku służył w 5. oddziale dowództwa III Armii Wojska Polskiego w rejonie Chełmna, a więc na terenie Lubelszczyzny. Niestety jego stan zdrowia, który od dziecka był dość słaby, spowodował, że musiał przedwcześnie zakończyć karierę wojskową i został zwolniony ze służby wojskowej już w listopadzie 1920 roku. Praktycznie od wybuchu I wojny światowej zarządzał majątkiem rodzinnym w Chorzelowie. Chorzelów to jest miejscowość, która znajduje się koło Mielca. W okresie II Rzeczpospolitej należał do województwa krakowskiego. Odpowiadał za gospodarstwo wielkości około 2000 hektarów pól i lasów, na które składały się również zakłady przemysłowe typu tartak, młyn, które sam unowocześniał, lub też niektóre z nich był inwestorem, który budował tego typu zakłady. Rozwijał również stadninę koni, dbał o umiejętną, racjonalną gospodarkę leśną na terenie swojego majątku. Bardzo mocno zaangażował się w życie polityczne
jak i również w życie społeczne w okresie II Rzeczpospolitej. Bardzo czynnie wspierał władze samorządowe. Był między innymi wybierany na wójta gminy Chorzelów, jak i również brał udział w różnego rodzaju akcjach społecznych, na przykład tworzenia spółdzielni spożywców Przyszłość, czy też Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie, czy też starał się inicjować różnego rodzaju inwestycje na terenie samej gminy chorzelowskiej. Podobnie, jak to tradycja zwykle niosła, rodzina Tarnowskich była rodziną kolatorską dla miejscowej parafii Wszystkich Świętych w Chorzelowie. I tę funkcję również sprawował do końca, a więc do 1944 roku, sam Karol Hilary Tarnowski. Od początku istnienia Związku Ziemian Karol Hilary Tarnowski bardzo prężnie zaangażował się w tworzenie struktur powiatowych. Tu mam na myśli teren obecnych powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego, jak i również struktur wojewódzkich Związku Ziemian, należąc do członków Zachodnio-Małopolskiego Związku Ziemian i od 4 lutego 1936 roku był prezesem tegoż związku. Praktycznie do końca jego istnienia, czyli do 23 lipca 1940 roku, kiedy to decyzją generalnego gubernatora Hansa Franka, a więc najwyższych władz okupacyjnych ziem polskich, wszystkie organizacje społeczne tworzone przez Polaków przed wybuchem II wojny światowej zostały rozwiązane, w tym Związek Ziemian, któremu przewodniczył Karol Hilary Tarnowski. Tarnowski jako prezes Zachodnio-Małopolskiego Związku Ziemian brał czynny udział w najważniejszych wydarzeniach dla środowiska ziemiańskiego pod koniec istnienia II Rzeczpospolitej. Takimi wydarzeniami była na przykład pielgrzymka ziemian na Jasną Górę w czerwcu 1937 roku, czy też sprowadzenie doczesnych szczątków świętego Andrzeja Boboli do Krakowa w 1938 roku. Inicjował również zbiórki pieniędzy na Fundusz Obrony Narodu, czy też na obronę przeciwlotniczą. W ten sposób środowiska ziemiańskie i osoby, które je wspierały, zebrały, jak szacuje się według źródeł historycznych, około 1 000 000 ówczesnych złotych na obronność, na wzmocnienie obronności kraju. Wraz z wybuchem II wojny światowej Karol Hilary Tarnowski organizował pomoc dla uciekinierów, co było jakby już przez niego inicjowane w przeddzień wybuchu II wojny światowej, narzucając członkom Związku Ziemian obowiązek przygotowania miejsc dla uciekinierów i również dla tych, którzy wraz z podjętą decyzją o ucieczce zabierali ze sobą na przykład trzodę chlewną, czy też bydło lub stada koni, które były niezbędne dla obronności kraju. W ten sposób wspierano tych, którzy najbardziej potrzebowali pomocy już we wrześniu 1939 roku. Klęska państwa polskiego we wrześniu 1939 roku doprowadziła do chwilowego zastopowania działalności społecznej Związku Ziemian. Tarnowski praktycznie od początku widział potrzeby społeczne, które determinowały go do działania. Między innymi rzesze uciekinierów, czy to z ziem zajętych włączonych do III Rzeszy Niemieckiej, czy też tych, którzy uciekli przed agresją sowiecką jeszcze we wrześniu 1939 roku, znaleźli się w Krakowie i na terenie województwa krakowskiego praktycznie bez środków do życia. W ten sposób organizowano pierwsze komórki samopomocy, między innymi dzięki kontaktom ziemiańskim w ramach Związku Ziemian na terenie samego Krakowa, poprzez stworzenie stowarzyszeń pomocy wysiedlonym, czy też tworzenie struktur późniejszej Rady Głównej Opiekuńczej, czyli Komitet na rzecz pomocy wysiedlonym rolnikom. Tym obydwu organizacjom przewodniczył Karol Hilary Tarnowski. Decyzja Hansa Franka o likwidacji Związku Ziemian i wielu innych organizacji
doprowadziła do tego, że Karol Hilary Tarnowski zrozumiał, że należy przenieść działalność społeczną do konspiracji. W ten sposób zrodziła się myśl utworzenia Związku Ziemian w konspiracji pod nazwą Tarcza, Uprawa, Opieka, które to nazwy nadawała Komenda Główna najpierw Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej na podstawie decyzji wodza naczelnego generała Władysława Sikorskiego. Niedaleko stąd, na ulicy Pędzichów, wiosną 1941 roku Karol Hilary Tarnowski spotkał się z Leonem Krzeczunowiczem i komendantem okręgu krakowskiego ZWZ Tadeuszem Borem Komorowskim w celu omówienia szczegółów działalności Związku Ziemian w konspiracji. Po akceptacji przez Komorowskiego tego pomysłu przekazano inicjatywę działania w ręce Leona Krzeczunowicza, który przed wojną był wiceprezesem Wschodnio-Małopolskiego Związku Ziemian w Lwowie i w ten sposób rozpoczęto tworzenie struktur konspiracji ziemiańskiej w okresie II wojny światowej na terenie całego generalnego gubernatorstwa. Karol Hilary Tarnowski pełnił funkcję wówczas prezesa, szefa struktur powiatowych Tarczy, Uprawy, Opieki na terenie powiatu Kreishauptmannschaftu Dębica-Mielec i przyjął pseudonim Leliwa. Natomiast Leon Krzeczunowicz odpowiadał za działalność tej struktury na terenie całego okręgu krakowskiego ZWZ-AK. Karol Hilary Tarnowski pełnił również bardzo dużą pomoc, okazywał również bardzo dużą pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom ziemi mieleckiej. W ten sposób wspierał przede wszystkim najbiedniejszych, przede wszystkim ofiary wojny w wyniku działań wojennych, uciekinierów, ale również razem z żoną Wandą z Pawlikowskich wspierał ludność żydowską zamkniętą w getcie w Mielcu. Przekazywano ubrania, żywność, lekarstwa, wszystko za zgodą władz niemieckich, dotąd dopóki w ramach akcji Reinhardt społeczność żydowska zamknięta w tymże getcie nie została deportowana do obozu zagłady w Bełżcu. Mało znanym aspektem jego działalności było ukrywanie dziewczynki pochodzenia żydowskiego w Chorzelowie. Z tym się wiąże fakt, że podczas wojny zmarła jedyna córka Karola Hilarego Tarnowskiego, Gabriela, i w ten sposób można było przed opinią publiczną ukryć fakt, że to dziecko, które jest ukrywane, to jest dziecko pochodzenia żydowskiego. Według przekazów rodzinnych ta dziewczynka przeżyła wojnę i spędziła całe życie w Izraelu. Karol Hilary Tarnowski należał również do struktur Armii Krajowej. Jednym z elementów działalności Tarczy, Uprawy, Opieki było prowadzenie działań wywiadowczych, które również realizował sam Tarnowski. Tarnowski musiał się ukrywać pod przybranym nazwiskiem Zarzycki. Pod sam koniec okupacji niemieckiej zbiegł na teren powiatu miechowskiego pod Krakowem. Natomiast jego ostatnie działania, czy ostatnie lata życia i prowadzenia gospodarstwa w Chorzelowie wiązały się z bardzo trudnym okresem zabrania majątku pod Liegenschaftsverwaltung, czyli zarząd powierniczy, komisaryczny, narzucony przez Niemców. Na szczęście udało się wynegocjować Tarnowskiemu fakt kierowania tymże majątkiem jako administrator z ramienia niemieckiego. W ten sposób doczekał się nadejścia wojsk sowieckich i ciężkich walk, które miały miejsce w rejonie Mielca już latem 1944 roku. Praktycznie pod ogniem artyleryjskim rodzina Tarnowskich opuściła Chorzelów i uciekła pod Kraków. Dzieci wraz z żoną Wandą znalazły się w Zakopanem w willi na Kozińcu pod Jedlami, natomiast sam Tarnowski znalazł się w Łuczycach pod Krakowem, gdzie
pełnił funkcję administratora w majątku Wojciecha Unruga. Po wojnie Karol Hilary Tarnowski był zatrudniony w kilku miejscach pracy na zupełnie nieodpowiadających jego wykształceniu i randze stanowiskach. Był pracownikiem rachunkowości, między innymi w zakładzie zegarmistrzowskim, w firmie transportowej, jak i również pełnił funkcję kreślarza w zakładzie projektowym przy administracji miejskiej w Krakowie. W 1954 roku z powodu złego stanu zdrowia przechodzi na emeryturę i praktycznie przez ćwierć wieku stanowi autorytet dla środowisk ziemiańskich i inteligencji krakowskiej aż do swojej śmierci, która nastąpiła 15 lutego 1981 roku. Przez cały ten czas obracał się w środowiskach artystycznych, nawiązywał szereg kontaktów z osobami z zagranicy, z krewnymi, ze znanymi sobie działaczami społecznymi, artystami. Odwiedzał rodzinę, oczywiście jak to było już możliwe po 1956 roku, za granicą. Reprezentował rodzinę w sporach z państwem komunistycznym o zabrane ruchomości. Bardzo żywo interesował się losem mieszkańców Chorzelowa, również wspierał parafię Wszystkich Świętych w Chorzelowie. Interesował się również losem z resztówki i zakładu doświadczalnego, który powstał na bazie majątku Tarnowskich w Chorzelowie. Warto wspomnieć, że z dworu w Chorzelowie nie pozostał kamień na kamieniu, ponieważ w trakcie działań wojennych w sierpniu 1944 roku cały dwór spłonął. Pozostały tylko zabudowania gospodarcze, które zdarzało się, że sam Tarnowski odwiedzał i sprawdzał ich stan, jakość. Pod sam koniec życia mieszkał w Krakowie samotnie, ponieważ jego żona Wanda zmarła w 1972 roku i tutaj wiąże się jego kontakt z duszpasterstwem akademickim Beczka, gdzie przy współpracy z ojcem Janem Andrzejem Kłoczowskim udało się znaleźć kilka wolontariuszy, które go po prostu odwiedzały i razem spędzały z nim czas. Zachowała się korespondencja z tymi paniami, które wspominają teraz Karola Hilarego Tarnowskiego jako bardzo miłego starszego pana, który chętnie słuchał czytanych mu książek, gdyż oczywiście w tym wieku wzrok mu nie domagał, i bardzo mile spędzany wspólnie czas. Karol Hilary Tarnowski zainicjował jeszcze jedną bardzo ważną rzecz z punktu widzenia dziejów ziemiaństwa. W połowie lat 60., zdając sobie sprawę z tego, że wraz z odejściem ostatnich właścicieli majątków ziemskich, ziemian, którzy czynnie włączyli się w organizację paramilitarnej organizacji Tarcza, Uprawa, Opieka, zniknie świadomość społeczna, co ziemiaństwo zrobiło dla polskiego państwa podziemnego w okresie II wojny światowej. W ten sposób zaaranżował spisywanie przez członków środowiska ziemiańskiego wspomnień, które zdeponowano w Zakładzie Narodowym Ossolińskim we Wrocławiu, i tam też znajduje się szereg obszernych wspomnień z różnych stron Polski, przedstawicieli różnych rodzin ziemiańskich, ostatnich właścicieli majątków ziemskich, z których zostali wywłaszczeni jesienią 1944 roku lub wiosną 1945 roku. Niewątpliwie Karol Hilary Tarnowski należał do tych najbardziej aktywnych i znamienitych przedstawicieli środowiska ziemiańskiego, którzy odpowiedzialność za środowisko, za małą ojczyznę, za lokalną społeczność, jak i również za Rzeczpospolitą bardzo poważnie traktowali do samego końca, aż do swojej śmierci.